A no naprawdę będzie mega trudno. Mniej więcej to samo i że forma jest życiowa. Na tak zwanej ostatniej prostej, ona jest najważniejsza, żeby wszystko dopiąć. Jest ze mną Igor, Kamil, nasi reprezentanci z Wrocławia. Jak chłopaki, już po ważeniu, jak się czujecie? No dobrze, ważenie przebiegło zgodnie z planem, więc waga jest i dobrze się czujemy, wyspani, gotowi na start. Jeszcze mieliśmy dużo zapasu, więc na spokojnie wszystko. Okej, jak przebiegły przygotowania? Dobrze, mogę powiedzieć o sobie, że jestem w optymalnej formie, będę bardzo chciał się po prostu nastawić na medal. No, ja mogę powiedzieć ze swojej strony mniej więcej to samo i że forma jest życiowa, więc będzie dobrze. Super, no to trzymamy kciuki i widzimy was, chłopaki, na macie. Wszystkiego dobrego. Jak po tych wszystkich przygotowaniach i w trakcie tego całego procesu, jak mentalnie zawodnicy SIPON są przygotowani? Na pewno najlepiej, żeby sami odpowiedzieli na to pytanie, natomiast no, po drodze w tych przygotowaniach rzeczywiście wiele razy budowaliśmy sobie właśnie rzeczy, które miały budować zarówno formę fizyczną, jak i gotowość mentalną do tego startu, który teraz jest przed nami. Ja oceniam, że jest bardzo dobrze na każdej płaszczyźnie. No to już tak jeszcze ogólnie, jakby Sensei podsumował cały proces przygotowawczy swoich zawodników i może jakie są szanse medalowe. Po wcześniejszych startach już weszli na bardzo wysoką formę. W tym bezpośrednim okresie takim, który przypadł akurat na wakacje, udało się podbić każdy parametr motoryczny. I teraz czekamy na połączenie tego wszystkiego na zawodach. Jeżeli chodzi o ich szanse na mistrzostwach, no to tutaj ja już mam zdanie takie emocjonalne. No po prostu wierzę w nich z całych sił, więc tylko to mogę powiedzieć. Wierzę we wszystko. My też wierzymy, że nie tylko zawodnicy z klubu IPON, ale także z całej kadry Polski wypadną najlepiej. Dziękuję Sensei, i lecimy dalej. Hotel Bieńkowski generalnie został opanowany przez karateków. W każdym z pomieszczeń dzieją się jakieś wydarzenia związane z Mistrzostwami Świata. Przed chwilą byliśmy na kursie sędziowskim, który po prostu przygotowuje sędziów do jutrzejszego sędziowania na Mistrzostwach Świata. Teraz znajdujemy się w sali, w której odbędzie się konferencja prasowa. Później zobaczymy jeszcze, jak idą przygotowania na hali. Sensei, Mistrzostwa Świata w Kielcach. Wielka odpowiedzialność organizacyjna. Jak długo przygotowuje się taką imprezę i ile ludzi przy czymś takim pracuje? Na pewno kilka lat i to jest zespół ludzi, naprawdę duża grupa. Oczywiście to prezydium komitetu organizacyjnego to jest około 10 osób. Niemniej jednak te miesięczne przygotowania i tak są skondensowane i skoncentrowane na tak zwanej ostatniej prostej. Ona jest najważniejsza, żeby wszystko dopiąć, a czasami wychodzą takie rzeczy, których byśmy nie przewidzieli wcześniej. Trzeba im podołać, albo takie rzeczy, które da się rozwiązać tylko na koniec, a nie pół roku, rok wcześniej. Takich sytuacji na pewno nie brakuje, jak chyba przy każdym innym evencie na poziomie światowym, w każdej innej dyscyplinie sportu. Mam nadzieję, że postaraliśmy się rozwiązać wszystkie te większe i drobniejsze przeszkody i że jutro będziemy mogli podziwiać dobre widowisko. Jak na razie wszystko wygląda świetnie. Życzymy sukcesu organizacyjnego, ale myślę, że ten sukces już jest. Czekamy na walki, bo na pewno będą na najwyższym poziomie. Dziękuję bardzo.
OS, tradycyjnie Shihan Jacek Lamot. Shihan, tradycyjne pytanie, ile będzie medali dla polskiej kadry? Chciałbym, żeby każdy ze startujących zdobył medal. Niemniej jednak jak będzie 3-4 medale, to będziemy szczęśliwi wszyscy. Jest wielka konkurencja, przyjechali najlepsi z całego świata. No naprawdę będzie mega trudno zawalczyć i wygrać daną konkurencję. No wiemy już jakie mamy losowanie, więc te pierwsze walki są najważniejsze. Żeby przejść do dalszej tury, trzeba tą pierwszą walkę wygrać. Wiemy, że ci Japończycy, młodzi Japończycy są bardzo agresywni i dobrze przygotowani. Wiemy, że zawodnicy z Kazachstanu, z Litwy, z Europy, no wszyscy się tu mega przygotowywali, no więc tu nie ma lekkich walk. Myślę, że każda ta walka następna wygrana będzie dla nas wielkim sukcesem. Jeśli chodzi o dzisiejsze punkty programu w hotelu, to już w zasadzie wszystko. Już jutro rozpoczynają się walki, a my jeszcze zerkniemy sobie na to, jak jest przygotowana hala. Moi drodzy, tak właśnie wygląda hala na Mistrzostwa Świata WKO. Jeszcze trwają przygotowania, wieszany jest baner, LEDy jeszcze nie są włączone, cały czas tutaj ludzie biegają i przygotowują tą halę, żeby jutro było wszystko dopięte na tip-top, ale z tego, co tutaj mogę zobaczyć, wygląda to naprawdę świetnie. Więc idziemy spać, a jutro budzimy się na pierwszy dzień Mistrzostw Świata WKO. OS!